ciało nasz bardzo drogi wielbiciel tutaj krakowski, Nityananda Prabhu, któremu zarówno na Mahata Grantów, jak i cała Polska Nityananda Prabhu.
Okay, thank you everyone for coming. So, tomorrow is New Year. Yeah. Yes. So, everyone is curious how the New Year will be. Yeah. This year was very hard for many people. Some people lost their friends. Some people lost their house. Inflation went high. People were worried about nuclear war. Problems and problems and problems. So people are afraid and they don't know whether they should say Happy New Year or Bad New Year. But let's say the next year will be ideal in terms of everything. Ale powiedzmy, załóżmy, że ten rok będzie idealny pod względem każdym. Then do you think there will be no more problems coming? Czy myślicie, że w tym świecie już nie będzie więcej problemów? So before this war started, Zanim ta wojna się zaczęła, there was COVID, był COVID, and before COVID, przed COVID-em, there was another. był inny problem. So if you just Google for economic crisis in last 30-40 years, you will see a big page on Wikipedia where you can read. Jeżeli sprawdzimy sobie kryzysy ekonomiczne w ostatnich kilkudziesięciu latach w Wikipedii, to zobaczymy cały wykres. Even from 19th century, 18th century. Nawet z XVIII-XIX wieku. Taka jest natura tego świata. But Krishna says that Brahma Bhuta Prasanatma Sochiti Nakanshati. You should not worry about how the last year, you shouldn't lament about the last year. Ale Krishna mówi, że nie należy lamentować na temat tego roku, który minął. Worried about the future, which means the new year. I również nie należy zamartwiać się przyszłością, nowym rokiem. You will say, well, how it is possible? Może powiecie, jak to możliwe. It's possible when you are connected with God. Jest to możliwe, kiedy masz połączenie z Bogiem. So this is the key here. To jest klucz całej sprawy. If you are connected with God, then for you a new year becomes a spiritual new year. Jeżeli jesteś połączony z Bogiem, to dla Ciebie nowy rok jest duchowym rokiem. And those who think about the last year or worry about the next year, according to Krishna, they are mudha, they are fools. A ci, którzy przejmowali się rokiem minionym, czy martwią się o następny, według Kryszny oni są muda, czyli głupcami. So how can you connect with God? W jaki sposób można się połączyć z Bogiem? By reading Bhagavad-Gita. Czytając Bhagavad-Gitę. Yeah, Krishna and his words, there is no difference. Nie ma różnicy pomiędzy Kryszną a jego słowami. You have to apply this knowledge in your life. Tą jego wiedzę należy zastosować do życia. Theory will not do the job. Teoria nie zrobi roboty. In theory you can read a recipe book, but still you will be hungry. W teorii możesz przeczytać książkę kucharską. So people at 12 in the night will be awake and will be singing and whatnot, yeah. A więc dziś w nocy ludzie nie będą spać, będą strzelać petardami, będą wydzierać. So they will be drunk. More than half of the people will be drunk. Almost everyone on the streets. Może połowa ludzkości będzie pijana dziś. Screaming and vomiting. Najpierw będą krzyczeć i tak dalej, a potem będą wymiotować. And then tomorrow morning it will be very quiet. A jutro rano będzie wielki spokój. Because many of them have headache. Bo większość nie będzie miała ból głowy. And half of them have problem because they lost some money and something on the street. Wielu będzie miało
problemy, bo stracą pieniądze. Money or wallet or something. Stracą na przykład, ktoś im ukradnie portfel. So do you think it's really a nice way to start a new year? Czy myślicie, że to naprawdę fajny, dobry sposób, żeby rozpocząć nowy rok? Yeah. Just drunk and walk. Po prostu pijąc, idąc na... Devotees start every day like a new year. Wielbiciele każdego dnia zaczynają tak jakby nowy rok. We also get intoxicated. My też intoksykujemy się. Our intoxication is called harinam. Ale naszą intoksykacją jest harinam. So there was come Prabhu. No, I must go. Okay. Once Bhakti Vikas Swami Maharaj, he was in a temple. Bhakti Vikas Swami był kiedyś w świątyni And he narrated this story. i opowiedział tą historię. And he said one gentleman, he noticed that devotees are coming and they are, jumping and singing Mangala Arati, waking up at 4 and doing it every day. With so much Zauważył, że bhaktowie codziennie rano zaczynają dzień, 4 rano, przychodzą, zaczynają skakać w świątyni, śpiewać, tańczyć. So the person said these people must be intoxicated. I powiedział, że te osoby muszą być zaintoksykowane. So Maharaj said, yeah, they are intoxicated, but with harinam. I Maharaj powiedział, tak, to oni są zaintoksykowani, ale przy pomocy harinamu. So I think he's made a conscious choice this year. A więc chodzi o to, żeby zrobić świadomy wybór tego roku. And you have spent so many years, so give this 1 year with full heart and enthusiasm to Krishna. 7 lat macie już spędzonych za sobą, a teraz próbujcie ten jeden rok poświęcić Krysznie pełnym sercem. And don't flip pages of Gita. I nie przerzucajcie kartek Bhagavad-Gita. Yeah, so today we will read Bhagavad-Gita and we will see how to read Bhagavad-Gita. Dzisiaj przeczytamy kawałek Bhagavad-Gity i zobaczymy, jak to się robi. Yeah, just flipping the pages is not gonna do the job. Samo przerzucanie stron nie załatwi sprawy. So are you with me? Jesteście ze mną? Okay, so let's start. Zacznijmy. So Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we will read from Bhagavad-Gita chapter 4, text 9. Będziemy czytać Bhagavad-Gity, rozdział 4, werset 9. Anyone know the verse? Anyone know the verse here? To jest na werset na pamięć. Rather than remembering who liked your Facebook post, this is a good way to remember. Prabhupada Swami knows. What? Prabhupada Swami knows everything. Kto to jest? Versets. I mean, it's you see, it's not that knowing the verse. I mean, yes, Maharaj know for sure, but we should also know. Tak, Maharaj oczywiście. And one way to know the verses is to start applying them. A jedną z metod poznania wersetów jest zastosowanie ich w praktyce. You remember the password for your bank account because without, if you lose it, your money is frozen. Pamiętasz swoje hasło do konta bankowego, bo gdybyś nie zapomniał. And you don't say that, oh, Prahlada Maharaj knows the password, for my bank account. You know the password. To nie chodzi o to, że Maharaj znał hasło do mojego konta bankowego, to żebym ja znał. In another words, we all should try to understand that Bhagavad-Gita is Krishna himself. Powinniśmy innymi słowy zrozumieć, że Bhagavad-Gita to jest Krishna osobiście. And everything which God is saying has very deep meaning. A wszystko, co mówi Bóg, posiada bardzo głębokie znaczenie. And when you try to remember the verses, Kiedy starasz się zapamiętać wersety, then you can start to understand also some meaning behind the words. zaczniesz również rozumieć znaczenie za tymi słowami. So Krishna is speaking here about Janam Karam. Yeah, Janam Karam Chamedivya Więc Krishna tutaj mówi o Janma Karma Chamedivyam. Evam yo veti tatvata Evam yo veti tatvata Tvadeham punarjanma Tatvadeham punarjanma Nayati mameti sarjuna. Nayati sarjuna. So Krishna is speaking here about what's the meaning? Can you read? Znaczenie tego wersetu jest następujące. Kto zna transcendentalną naturę mojego pojawiania się i moich czynów,
ten po opuszczeniu ciała nie rodzi się już ponownie w tym materialnym świecie, lecz osiąga moją wieczną siedzibę, o Arjuno. So translation, I can read in English. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Okay, so Krishna is using here the word janam and karma. Więc Krishna używa tutaj słów dharma i karma. So first question is, does God take birth? Jest pytanie więc, czy Bóg się rodzi? Or God performs karma? Czy wykonuje karmę? Because janma and karma, the birth and karma is applied for conditional soul, like you and me. Dlatego, że te słowa mają zastosowanie do zwykłych dusz, takich jak wy czy ja. But God is not conditioned like you. Ale Bóg nie jest taki uwarunkowany jak my. Therefore, He performs lila. Dlatego On wykonuje lila. Srila Prabhupada is quoting in this purport W tym znaczeniu Śrila Prabhupada cytuje from Purush Bodhini Upanishad. Brahmursa Pudani Upanishad. Yeah, so Prabhupada is saying Eko Deha, Eko Devo, Lila Anurakto. Yeah, Nitya Lila Anurakto, Bhakto Yapi Hirde Antaratma. Yeah, this is the verse. So Prabhupada is quoting from directly from Purusha Bodhini Upanishad. Ale Śrila Prabhupada bezpośrednio tutaj cytuje z Purusha Bodhini Upanishad. And he's saying that that Krishna is performing lila. God performs lila. I mówi, że Bóg wykonuje lila, rozrywki. But Krishna is saying in this shloka about dharma and karma. Ale w pewnym sensie Krishna mówi o dharma i karma. So let's understand what the word karma means. Więc zrozummy, co oznacza słowo karma. So karma is when you are forced to go to school. Yeah, your parents say you have to go to school or you have to do something. Basically, when you are doing something when you are forced by someone. Więc kiedy na przykład idziesz do szkoły albo robisz coś, co musisz, zmuszony przez kogoś innego. For example, you have to every day take bath. Na przykład codziennie musisz się wykąpać. If you want or if you don't want, Czy chcesz, czy nie chcesz. your body will start to stink. Bo inaczej ciało zacznie śmierdzieć. The same with your teeth. To samo z zębami. If you don't brush, Jeżeli nie będziesz mył, you will suffer after a while. będziesz cierpiał w zębie. So you have to do this. A więc musisz to robić. Yeah, makes sense? Some people like it, some people don't like it, but you are forced to do it. Komuś się to podoba, komuś się nie podoba, ale trzeba to robić. Yeah? But God is not like this. Ale Bóg nie jest tego rodzaju. He is not forced to act. On nie jest zmuszony do tego działania. That's why we perform karma because we are dependent on three gunas. Dlatego my wykonujemy karmę, dlatego że jesteśmy zależni od trzech sił natury materialnej, Or maya. albo inaczej od Mai. And lila means independent activities. Lila oznacza niezależne rozrywki, czynności. Therefore, karma yoga and bhakti yoga are Dlatego same. karma yoga i bhakti yoga są same. How? Jak? When you are doing karma yoga in impure state, Kiedy praktykujesz karma yoga w nieczystym stanie, then it's not bhakti yoga. to jeszcze nie jest bhakti yoga. For example, some people they come to the temple, so they are attached a bit to the God, Niektórzy ludzie przychodzą do świątyni i są przywiązani do Boga, but they still have the material desires. ale ciągle mają materialne pragnienie. Yeah, so they come on Sunday to the temple, Przychodzą w niedzielę do świątyni, but Monday they have to go to a Costa Coffee to drink a coffee with their friends. ale w poniedziałek idą z przyjaciółmi na kawę. So this is called impure karma yoga. To jest nieczysty stan karma yogi. Basically, you want to serve the God, Chcesz służyć Bogu, but you also have your own desires. ale masz swoje własne pragnienia. And when you become free from all the desires, A kiedy jesteś wolny od wszelkich pragnień and your only business is to serve God, i kiedy twoim jedynym zajęciem jest służenie Bogu, then you are under the influence of wpływem Boga and you perform i pure praktykujesz karma yoga, czystą karmę, which is also called bhakti yoga. która inaczej nazywa się bhakti Basically, it's yoga. part of Jest bhakti. częścią bhakti yoga.
So there are three types of karma yoga. Yeah? Są trzy rodzaje karma yogi. First, you perform some activities under the influence of Maya. Po pierwsze, wykonujesz pewne czynności pod wpływem Mai. Basically, you have to brush your teeth Na przykład musisz myć zęby and take care of so many things. i zadbać o wiele różnych rzeczy. It doesn't mean devotee don't have to brush his teeth, To nie znaczy, że wszyscy wielbiciele nie muszą mieć zębów. but his consciousness is different. Ale jego świadomość jest inna. He is waking up for the God, On budzi się dla Boga. and when he is taking bath or brushing teeth, he is fully conscious that he is doing it for the service of God. A kiedy kąpie się, czy myje zęby, to również z pełną świadomością robi to dla Boga. Okay. And then there is a second type which is under the influence of God. So when you become purified, you work for God, A drugi rodzaj karma yogi to jest działanie dla Boga, pod wpływem Boga, which means pure karma yoga. czyli jest to czysta karma yoga. And third is independent, A trzecia niezależna, which God performs. którą praktykuje Bóg. So now the thing is, what God does, He performs lila, yeah. Co robi Bóg? On wykonuje czynności zwane lila. But one question may arise in your mind right Ale now. może pojawić się w umyśle takie pytanie. Why Krishna is using the word karam here Dlaczego Krishna używa słowa karma for his activities? dla swoich czynności? So that's why Krishna have used janam karam, added the word divyam. Dlatego Krishna tutaj do słów żadna karma dodał słowo divyam. And Srila Prabhupada is explaining Srila Prabhupada wyjaśnia the meaning of the word znaczenia słowa. janam karam chame divyam. Divyam, yeah. So what's the meaning of the word divyam? Jakie jest znaczenie słowa divyam? Godly. Divine. Godly, divine, okay. In this purport, Prabhupada is translating. So you have to read, if you have to connect the purport to the verse, yeah? A więc trzeba znaczenie połączyć z wersetem. Transcendental. Yeah, transcendental, but what transcendental means in reality? Co w rzeczywistości oznacza? Rzeczy transcendentalne? Well, what means in practice transcendental? Above three gunas. Okay, above three gunas. What Prabhupada is writing here? Co Srila Prabhupada tu pisze? So you see, Prabhupada is not quoting verses out of nowhere. He is quoting from Purush Bodhini Upanishad. Więc Eko Devo, tutaj cytuję z Purusha Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lila Anurakto. Anurakta. Yeah. So he is saying that the Supreme Personality of Godhead On mówi, że najwyższa osoba Boga is internally engaged in many transcendental forms jest wiecznie zaangażowany w różnych transcendentalnych in postaciach, relationship with his unalloyed devotees. w relacjach ze swoimi czystymi wielbicielami. So Anurakt means with attachment. Anurakta oznacza z przywiązaniem. So Krishna performed his activities with great attachment. A więc Krishna wykonuje swoje czynności z wielkim przywiązaniem. So there are two meanings of the word divyam. Są dwa znaczenia słowa divyam. So first is divyam, Krishna is saying that divyam means you are seeing my activities as karma, Więc Krishna mówi, że Pan widzisz moje czynności, postrzegasz moje czynności jako karmę, but they are not karma. ale one nie są karmą. Therefore the word divya is used. Dlatego użyte jest tu słowo divyam. And that's why Srila Prabhupada is explaining the word divya in his purport, that which is beyond your understanding. I dlatego Srila Prabhupada w znaczeniu tłumaczy, że transcendentalne tutaj oznacza poza zrozumieniem ludzkim. You will go beyond the understanding. What does it mean? Co to znaczy poza zrozumieniem? So you see, for atheist people, Więc ateiści, it's hard to understand religious people. dla nich jest ciężko zrozumieć ludzi religijnych. For religious people, it's hard to understand devotees. Dla ludzi religijnych ciężko jest zrozumieć wielbicieli. What are you doing? You know, painting your head, jumping on Hare Krishna. They don't understand. Skaczecie, śpiewacie Hare Krishna, malujecie nas na czole. And even within Bhakti Yoga devotees, I nawet w bhakti jodze, wielbiciele, for the devotees who are at the stage of sadhana, Vedi Bhakti, means they are practicing the Bhakti ci, process. którzy praktykują bhakti, For them it's hard to understand the devotees who are at the level of prema. dla nich ciężko jest znowu zrozumieć wielbicieli, którzy są na poziomie prema. So this is one meaning of divyam. Więc to jest jedno ze znaczeń słowa divyam. Is that thing which at your platform is hard to understand. To jest to, co na naszej platformie jest ciężkie do And zrozumienia. Srila Prabhupada is giving example in this chapter. Srila Prabhupada w tym rozdziale daje
previous verses, Prabhupada mentioned about 1 plus 1. We wcześniejszych wersetach Prabhupada wspomniał o 1 plus 1. So you know, did you learn about 1 plus 1? Uczyłeś się 1 plus 1? You also? Okay. Anyone here studied mathematics or something? Ktoś studiował matematykę? Or someone went to university, studied 1 plus 1? Ktoś studiował 1 plus 1? At least you went to high school, all of you. Chodziliście na studia wyższe? So you also studied 1 plus 1. Więc też studiowaliście to. You also studied in your college 1 plus 1. Ty też uczyłeś się tego w szkole? 1 plus 1? The thing is, all of us are using 1 plus 1. Wszyscy używamy 1 plus 1. But these kids, they are using in arithmetics. Ale te dzieci używają tego w arytmetyce? If you go to a high school, you are doing 1 plus 1, but at the level of calculus. Jeżeli pójdziesz na wyższe studia, to będziesz to używał na innym poziomie. And if you are studying at a PhD level, A na poziomie doktorskim you are also doing 1 plus 1. też wykonujesz 1 plus 1. But then you are using their higher mathematics. Ale używasz wyższej matematyki. So, you see, the principle is the same. Zasada jest ta sama. The same thing, God appears in many forms, Bóg przejawia się w wielu which we call postaciach, avatars. które, Which we call avatars. które nazywamy awatarami. And sometimes it may look that he's giving different teachings in different avatars. I może wydawać się, że w różnych awatarach daje różne instrukcje. But the principle is same. Ale zasada jest ta sama. Yeah, like 1 plus 1. Jak 1 plus 1? 1 plus 1 in the in arithmetic, 1 plus 1 in 1 plus 1 in calculus, and 1 plus 1 in trigonometry. They are just different levels. Yeah. Więc 1 plus 1 na 3 różnych poziomach jest są to po prostu różne poziomy zrozumienia tego Yeah. samego. So that's why this is important to understand. A więc to trzeba zrozumieć. And now second thing is God is not performing his activities, but he is very attached. Anurakto, Prabhupada is mentioning. Yeah? Anurakto, attachment. He's not performing the activities. No, he's not only just performing his activities, but he's Bóg super. nie tylko, że wykonuje czynności, ale jest robi to z wielkim przywiązaniem. Now this is very interesting. To jest bardzo interesująca sprawa. So some of you, if you are from India, you know Jain. Niektórzy z was są z Indii, You know znacie Jain. Jainów. So they bring this point. Oni używają tego punktu. So they say that because Krishna was attached with his wives and queens so much, Ponieważ Krishna był przywiązany do swoich żon, do swoich królowych tak bardzo, so therefore Janam Karam, he got entangled in the cycle of birth and death. dlatego uwikłał się w cykl narodzin i śmierci. And therefore so they say it. Oni tak mówią. They don't say it out like in lecture, but if you go and talk, they start to explain. Mówią tego na wykładach, ale jak pójdziesz z nimi, Because of the fight we to oni tak rozumieją. and they say that Krishna is in some hell right now I uważają, że Krishna jest teraz w piekle, because he was attached to his wives. bo był przywiązany do swoich żon. And but don't worry, after some time he will get purified and he will in next yuga become the first Tirthankar. Yeah? Ale nie przejmujcie się, bo w następnej judze on będzie już oczyszczony, In next kalpa, sorry. w następnej kalpie. So you have to quote this verse. Trzeba zacytować ten wers. Janam karam chame divyam. You have to understand Krishna's things, they are transcendental. Należy zrozumieć, że Kryszny czynności są transcendentalne. It is mentioned from Upanishad that just by hearing the pastimes of God, you can be free from the cycle of birth and death. I jest powiedziane, że przez samo słuchanie o rozrywkach Kryszny jesteś w stanie uwolnić się od narodzin i śmierci. So how it is possible that God himself is in the cycle of A birth? więc jak byłoby to możliwe, że on sam miałby być Make uwolniony? sense? Czy to ma sens? If someone can donate you $1 million, Jeżeli ktoś ci daje $1 milion yeah, and you are saying, well, he is bankrupt. i powiesz mu, o, zbankrutował, That doesn't make sense. to nie brzmi dobrze. So therefore, Srila Prabhupada is writing this. Dlatego Śla Prabhupada tutaj pisze. Quoting, sorry, this shloka. Cytuję ten wers. And then Prabhupada is quoting another shloka. A potem cytuję następny werset. If you know this, Mayavadi will fall at your feet because they will say, you know Vedas. A, Mayavadi upadną ci do stóp, jeżeli się okaże. So- Zobaczą, So Prabhupada is quoting this from Shvetasar Upanishad. Więc Śla Prabhupada cytuje to ze Świata Patara Tvam Upanishad. ek vidati mrityu meti nana pantha vidyate anyena. This is the verse. Yeah, you found it, Prabhu? Yes. Yeah.
Tam Eva Vidvati in Ritum Eti, Nayanach Panta Vidyate Yanaya. Yeah, so tam many meanings also. So tam ma wiele znaczeń. But we will discuss that later. Powiem o tym później. So it is saying tam ev. If you know him, No więc tam Ewa, oznacza to, że jeżeli znasz go, then what will happen? co się znasz, Mrityum, your death will not happen. twoja śmierć nie nastąpi. So just by understanding God and His Leela, A więc przez samo zrozumienie Boga i Jego rozrywek, in which God is so much attached, w których On jest tak bardzo przywiązany, you become free from cycle of birth and death. ty uwalniasz się od cyklu narodzin. So this is another proof which Prabhupada is quoting, that how it is possible that God is struck in the cycle of birth and Więc death. to jest następny dowód, jaki tutaj ślad Prabhupada cytuje. And Upanishad is saying Nanya Pantha, there is no other way to get out I from ten cycle of Upanishad birth. mówi, że nie ma innej drogi. Na niech Panta. Yeah. So which means I think this will help me to attain God kingdoms, that's not possible. Więc jeżeli myślisz, że osiągniesz Królestwo Boże przez jakieś ćwiczenia albo stanie na głowie, to niestety to nie jest możliwe. So you see why Srila Prabhupada is quoting this verse? I dlaczego ta Prabhupada cytuje to? It's not just Prabhupada is quoting something out of nowhere. To nie jest tak, że on cytuje coś z powietrza. But now there comes one more problem. Ale pojawia się jeszcze jeden problem. Here it says Twame. Jest tu powiedziane, Twame. Yeah. So Mayavadi will say, okay, we also read this verse. Majawani powiedzą, my też czytamy ten werset, But where is Krishna here? ale gdzie tu jest Krishna? Hmm? So what is your answer? Jaka jest wasza odpowiedź? How will you answer? Because they will say, well, the verse says Twame. Yeah. So where is Krishna? Gdzie tu jest Krishna? The word Krishna. So they will say you are replacing just the word with Krishna. That's your interpretation. Oni powiedzą, że wymieniasz jakieś słowo z Krishną i to jest wasza And they say interpretacja. from our perspective, A oni powiedzą, że z ich perspektywy, it means Nirankar. że oznacza to nirakara. So how can we, how will you answer this? Jak odpowiecie na to? You have Gita in home. Macie Gitę w domu? You heard this verse first time, or you heard this verse many times? Czy słyszeliście ten werset już wiele razy, czy pierwszy raz? Many times, yeah. So, okay. And some of you, is there anyone who is hearing this verse first time? Czy ktoś tu słyszy ten werset pierwszy raz? Okay. You probably. Okay. So you see, when you are reading Srila Prabhupada purport, you have to connect the things. Więc kiedy czytasz znaczenia ślad Prabhupady, to musisz połączyć to, o czym on pisze. Yeah, so you have to read the purport and then understand how, because Prabhupada is explaining the meaning of verse with each and every line. Dlatego, że ślad Prabhupada w swoim komentarzu objaśnia cały werset. Otherwise what happens, you just read very fast skim and you say, oh, I understand. W przeciwnym razie przeczytasz szybko, wydaje ci się, że So is it, the question is clear to you what the question is? That we are, Prabhupada is quoting a verse here. jeśli Prabhupada cytuje tutaj werset, Someone have Gita or maybe I will have Gita. You see Prabhu here, I don't know if you can see. You see, Prabhupada is quoting here a verse. ślad Prabhupada cytuje tutaj werset Now the thing is here, there is nowhere mentioned the word Krishna. i tutaj nigdzie nie pojawia się. Yeah? So someone can say, well, you are saying about this verse, but there is no Krishna mentioned here. Więc ktoś So that's może your powiedzieć, interpretation. że mówicie o tym wersecie, ale tutaj nie pojawia się słowo Krishna. So you are interpreting it. A więc interpretujesz. So how can we answer them? Jak możemy to odpowiedzieć? So that's why you have to read Prabhupada. Prabhupada is mentioning in the purport To Prabhupada w znaczeniu. Tattvamasi. Tattvamasi. Can you find the line here in the purport? Wedyjska wersja Tattvamasi odnosi się do tego przykładu. Because there is like and anyone who understands Lord Krishna to be the supreme, or who says unto the Lord, you are the supreme Brahman, the personality of God. Here is this line. Tak, każdy, kto rozumie, że Pan Krishna jest najwyższym, albo kto mówi Panu, Ty jesteś najwyższym Brahmanem, osobą Boga,
ten zostaje natychmiast wyzwolony i wskutek tego ma zapewnione wejście So, w transcendentalne. so this Tattvamasi A jest to Tattvamasi, is a Mahavakya to of jest Mayavadis. Mahavakya Mayavadi. You will say, Prabhu, what is Mahavakya now? Powiedziane, co to jest So Mahavakya. basically, if someone asks you in ISKCON, okay, what's your Mahamantra? We say Hare Krishna Mahamantra. Jeżeli ktoś cię zapyta w Iskonie, jaka jest twoja mantra, my mówimy naszą Mahamantrę. And if you ask Mayavadis, Jeżeli zapytasz, they will say we have 4 Mahamantras. oni powiedzą, że Mahavakya. mają 4. From 4 Vedas they took. Mahavakya, czyli 4 Tattvamasi, Aham Brahmasmi. Asi, Aham Brahmasmi. So you can read Gita and Prabhupada quoted them. Więc można przeczytać Bhagavad-Gita, zawsze Prabhupada cytuje te rzeczy. So it means Tattvamasi, that you are. Tattvamasi oznacza tym jesteś ty. So, according to how Prabhupada wrote, Tattvamasi means you are that which people are calling Nirankara. Jesteś tym, co ludzie nazywają Nirakara. Yeah. So the Jnani, when you Jnani, they try to understand the God and they think God is formless. So that form is also you, Krishna. Yeah? Więc Gyani rozumieją, że Bóg nie posiada formy, że jest Nirakara. I tak. But still now comes one more argument. Ale ciągle jeszcze ten argument się pojawia. In this, they will say, but where is Krishna here again? Ale gdzie to jest Krishna? Yeah, we again sort of answer it, but where is the word Krishna? In the Tattvamasi, yeah. Gdzie w Tattvamasi jest Krishna? So how we will answer this? Tat means Vishnu. That means Vishnu. Okay, this is good. To pierwsze słowo Tat oznacza Vishnu. Something more. Coś więcej? Tam means you, huh? Tvam means you. That means Person. Vishnu. Okay. So, but they will say that also. They can also take that Tattvamasi means that. So that Vishnu is that formless. They say like this, yeah. Tak, taka żonglerka słowna, że to słowo Tat zamiast ty można zinterpretować jako to. Yeah. So they can say that. So that Vishnu is also this formless, yeah. Ten Vishnu jest również tym I mean, bezpośrednim. Mayavadi debate like that. Jest tak Mayavadi dyskutują. Yeah. So how can we? What can we do? Co możemy zrobić? You see, if you read the purport of, can we read purport of Prabhupada? Przeczytajmy, co pisze Prabhupada. Okay, so I can read here. The Lord descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting his present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord, is only partial, and there is a risk of returning to the material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending his body, and does not run the risk of returning to this material world. In the Brahma Samhita 533, it is stated that the Lord has many forms and incarnations. Advaitam Achyutam Anadim Anantam. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of God. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and inferior philosophers. Wstępowanie Pana z Jego transcendentalnej siedziby zostało już wytłumaczone w wersecie 6. Kto jest w stanie zrozumieć prawdę o pojawianiu się osoby Boga, ten już został uwolniony z niewoli materialnej. A zatem, zaraz po opuszczeniu tego ciała materialnego, powróci on do Królestwa Boga. Takie wyzwolenie żywej istoty z materialnej niewoli nie jest wcale rzeczą łatwą. Impersonaliści i jogini osiągają wyzwolenie dopiero po wielu trudach i po wielu narodzinach. I nawet wtedy wyzwolenie, które osiągają, mianowicie wejście w bezosobowe Brahmajyoti Pana, jest jedynie wyzwoleniem częściowym, w którym zawsze istnieje ryzyko powrotu do świata materialnego. Natomiast wielbiciel Pana osiąga jego siedzibę o śmierci tego ciała materialnego jedynie przez zrozumienie transcendentalnej natury ciała Pana i jego czynów, nie narażając się na powrót do tego świata materialnego.
W Brahma Samhite 5.33 jest powiedziane, że Pan posiada bardzo wiele postaci, inkarnacji, Advaita, Achyuta, Maradin, Ananta, Rupa. Chociaż istnieje wiele transcendentalnych postaci Pana, są one ciągle jedną i tą samą najwyższą osobą Boga. Należy przyjąć ten fakt z przekonaniem, mimo iż jest to czymś niepojętym dla świeckich naukowców i filozofów empiryków. Jak oznajmiono w Wedach, jeden najwyższy osoba Boga jest wiecznie związany ze swoimi niezachwianymi wielbicielami w bardzo wielu transcendentalnych postaciach. Okay, so how can we answer this question? If they say Tattvamasi. So Jak możemy odpowiedzieć na to pytanie o Tattvam Asi? Gdzie tam jest? yeah, so you remember my question? Because basically the question is coming that someone can say, okay, this mantra there is not mentioned Krishna. You are interpreting. Ktoś może powiedzieć, że w tej mantrze nie ma wymienionego słowa Krishna i ty tak interpretujesz tylko, że to chodzi o Krishnę. But it's not our interpretation, Ale to nie jest nasza interpretacja. right? So this Bhagavad-Gita is not a religious book or a sectarian book. Bhagavad-Gita nie jest książką religijną, czyli sekciarską. So you know when Bhagavad-Gita was spoken? Kiedy Bhagavad-Gita została wypowiedziana? During the war, like During the war. Okay, how many years before? 5,000. 5,000? 5000 lat temu, przed bitwą. 5,000 years before? You are sure? Just near, okay. Do you know any verse in Bhagavad Gita? Czy znacie jakiś wers z Bhagavad-Gity? Krishna mówi, że to znanie on powiedział Bogu są. Yeah, so he's quoting 4.1. 4.1 Imam vid Vissate Yogam. That verse is quoting. 4.1, yes, 4.1. Imam Vishvate Yogam, Proktam Avyayam, Vivashvan Managapravam, Manu Ikshvakshan Ravi. Yeah. So if you read this, millions and millions and millions of years before, Krishna spoke this Bhagavad Gita. Krishna jest wypowiedział Bhagavad So whom to he spoke? Do kogo to powiedział? He spoke to Sun God. And why? Dlaczego? Why he spoke to Sun God? Dlaczego powiedział do Vivashvana? Why not to Moon God? Dlaczego nie do Boga Księżyca? When you read, you should ask such questions. Należy zadawać pytania, kiedy się czyta. Yeah, otherwise you are not studying Prabhupada books. Bo inaczej to nie jest studiowanie książek Yeah, Prabhupada. I don't know how many of you study even Bhagavad Gita. Yes, exactly. Why we Yeah. turn this sun? Because Yeah, I, so this is the questions, and Prabhupada is answering these. Ja Yeah. Prabhupada odpowiada tutaj. So in the purport, Prabhupada is saying that Krishna gave this knowledge to Sun God. Why? Więc Krishna dał tą wiedzę Bogu Słońca. Because Dlaczego? he's the chief. Bo on jest Of the all szefem. grass. Basically, if I explain you how our life is maintained on the earth, Jeżeli It's sunlight. wytłumaczy, jak jest na Ziemi utrzymane życie, in the same way, other planets w taki are sam sposób sustained by the sun. inne planety też są podtrzymywane blaskiem Słońca. And from where the sun is coming? Skąd pochodzi So Słońce? Prabhupada in this purport is quoting from Brahma Samhita also. Więc w tym wersecie Śla Prabhupada cytuje z Brahma Samhity. Brahma Samhita 552, Prabhu, which Prabhupada is quoting here? 532. 532. Okay, can you read, Prabhu? Brahma Samhicie jest powiedziane, że Pan posiada bardzo wiele form inkarnacji. Advaita, Achyutam, Anadam. No, not in this verse, in 4.1. In 4.1. Sorry. W Brahma Samhite 5.52. 552, yeah, I was thinking 552. Yakshashus Eva Savita Sakala Grahana Raja Samasta Sura Murti Avesha Teja Yasyad Jaya Brahmati Sambrita Kala Chakro Govindam Adipurusam Tamaham Bhajan. So that sun, To Słońce, you can read, Prabhu. w tym milenium Bóg Słońca, który jest źródłem wszystkich planet w tym świecie słonecznym, w tym systemie słonecznym, znany jest jako Vivashvan, król Słońca. W Brahma Samhicie jest powiedziane: pragnę wielbić, powiedział Pan Brahma, najwyższą oryginalną osobę Boga, Govindę, Krishnę, pod którego kontrolą Słońce, będące królem wszystkich planet, przyjmuje bezgraniczną moc i ciepło. So you see, and Brahmaji is speaking. So this is the authority. We don't say anything without authority. I to mówi Pan Brahma. So what Brahmaji is To saying? jest autorytetem. He's saying, let me worship.
Będę wielbił. Lord Brahma said the Supreme Personality of God had Govinda, Krishna, who is the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets. Yeah? A więc pragnę wielbić najwyższą, oryginalną osobę Boga, Govindę, Krishnę, pod którego kontrolą Słońce, będące królem wszystkich planet, Is assuming immense power and heat. przyjmuje bezgraniczną moc. And who is that sun? The sun represents the eye of the Lord and traverses its orbit in obedience to his order. I Słońce reprezentuje oko Pana i przebiega swoją orbitę zgodnie z Jego nakazem. So basically it's not a new thing. A więc nie jest to nic nowego. This Hare Krishna movement is not something new. Ten ruch świadomości Krishny nie jest niczym nowym. It's happening from many millions and millions and millions and trillions and billions of years. On jest przed bilionów, trylionów, miliardów lat. And by the mercy of Srila Prabhupada, we got this opportunity to chant Hare Krishna even in the West. I dzięki łasce Śla Prabhupady dostaliśmy tą możliwość intonowania Hare Krishna nawet na zachodzie. So it's a sectarian book. A więc to nie jest książka So you seksualna. should read and question yourself. Należy czytać i stawiać pytania. Yeah? And so that's why Prabhupada is quoting Brahma Samhita Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupam. Dlatego Śla Prabhupada cytuje tutaj Back to 4.9. Yeah? Bhagavad-Gita, Brahma Samhita. Yeah. So what means Advaitam means not dual. Advaitam Achyutam Anadim, whose there is no beginless. Anadi, bo coś, to nie ma początku. And Ananta Rupam, whose form is endless. Anant. Ma nieograniczone postacie. That's what they say. To jest to, co mówią, That God, you cannot understand God. że nie jesteś w stanie zrozumieć Boga. If you go to YouTube or to a modern so-called gurus, they say you cannot understand God. Jeżeli będziesz słuchał YouTube'a albo jakichś innych guru, to ci powiedzą, że nie jesteś w stanie zrozumieć. Actually, modern gurus are making money out of these things. I ci współcześni guru robią na tym pieniądze. So-called. Tak zwani guru. Why? Because you cannot understand God. He's beyond the worlds and beyond. Bo nie jesteś w stanie zrozumieć Boga. On So- jest poza słowami. So Brahmaji is saying, no, that which you are saying is endless and formless. That is Krishna. Govinda Madhipurusham, Tamham Bhajam. I Pan Brahmaji mówi, że ten, którego ja wielbię, ma nieograniczone postacie i nie ma początku. So we are using here authority of Brahmaji. A więc my tutaj korzystamy z autorytetu Pana Brahmy. Yeah. Brahmaji created, many things using the help of God. Pan Brahma stworzył wiele rzeczy przy pomocy Boga. And he's saying, I'm not the creator, God is the I creator. on sam mówi, że ja nie jestem stwórcą, to Bóg jest Yeah. stwórcą. So that's why. So you have to quote this verse plus these two verses to talk to Mayavadis. Yeah. Dlatego należy zacytować ten werset, jest inny, żeby rozmawiać z Mayavadi. So Srila Prabhupada started this purpose. That's why to prove that Nirankar, which Mayavadis say, is Krishna. First thing, and second, that by worshipping Nirankar, you cannot cross the ocean of material. Więc Prabhupada powiedział, tutaj dał dowód, że nawet ten Nirakar ostatecznie jest Kryszną, ale wielbiąc tego Nirakara nie jesteś w stanie osiągnąć najwyższą osobę Boga. So we are still on the first line, Janam Karam Chameti. Jesteśmy cały czas przy pierwszej linijce. Don't just wake up, don't fall asleep. Yeah. Nie zasypiaj. Now, what is Divyam in philosophical language? Co oznacza divyam w języku filozoficznym? So Divyam, some people who knows Hindi, they think Divyam means some light or something. Ci, co znają hindi, to wyobrażają sobie, że divyam oznacza jakiś Or if you know a bit of Sanskrit, then you can also refer to Sanskrit dictionary and you can say Divyam is something which is above three gunas. A jak znasz sanskryt, to możesz wyczytać po wieku, że oznacza to coś, co jest ponad gunami. Yeah. But Mahaprabhu, so Chaitanya Mahaprabhu is so merciful. He explained, he saved us the trouble of going through all different dictionaries to explain things in a practical way. Ale Pan Chaitanya Mahaprabhu łaskawie pozwolił nam nie sięgać słowników sanskryckich, tylko wytłumaczył w prosty sposób. So Mahaprabhu said Divyam is Achintya. Ale divyam oznacza acintya, niepojęty. What means Achintya? Co oznacza acintya? Basically, what you can never understand. To, czego nigdy nie... For example, if I say who, can you tell what who is? Jeżeli powiem hu,
I don't know. What Macie to- pomysł, o kogo chodzi? who, No Mikołaj. someone why or someone can, you know, others are looking. But what who, if I say describe who. Więc najpierw muszę opisać to czy tego huhu. The thing is, it is achintya because you don't have knowledge about who. What is who? Więc achintya oznacza, że nie posiadasz wiedzy na temat kim huhu jest. Basically, you don't know anything about who. Tak naprawdę to nie wiesz nic. o This is one thing. kim huhu jest. To jest pierwsza sprawa. But second is achintya, meaning is imagine a room Wyobraź sobie pokój, in which there is darkness w którym jest ciemność and light, i światło. both at the same time. Jednocześnie. It's beyond our. We understand it, but we can't completely understand it. Możemy rozumieć słowa, ale nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Basically, you can't find solution how it's possible. Nie jesteś w stanie znaleźć Yeah. rozwiązania, jak to może być możliwe. For example, Krishna is small, Na przykład Krishna jest mały, and in his mouth there is entire creation, a w jego ustach znajduje się całe stworzenie. and that Krishna I ten is Krishna standing on this earth. So, yeah. stoi tutaj na tej ziemi. How it is possible? You see, your mind sort of you fail at this point. You can't understand the solution, how it's possible. Ale tutaj się poddajesz, nie jesteś w stanie znaleźć rozwiązania. Why? Because there is contradiction in there. Dlatego, że w tym jest sprzeczność. In first case, there was lack of knowledge. W pierwszym przypadku był brak wiedzy. In second case, there are contradictions. W drugim przypadku są Dark sprzeczności. and light both at the same time. Światło i ciemność We jednocześnie. can't understand that. To jest nie do zrozumienia. Yeah. It is important to understand this thing. Ważne jest, aby zrozumieć te rzeczy. Why? Dlaczego? Because Mayavadi also say God is Achintya. Dlatego, że Majavadi też mówią, że Bóg jest Achintya. And we, Vaishnava, also say God is Achintya. I my Vaishnavowie też mówimy, że Bóg jest Achintya. Our philosophy is Achintya Veda. Beda. So, when Mayavadi say God is Achintya, Więc kiedy Majavadi mówią, że Bóg jest Achintya, they mean who. oni oznacza to, że mają na myśli hu. Why? You can't understand. Po prostu nie jesteś w stanie They tego don't zrozumieć. have knowledge. So for them it's Achintya. Oni nie mają wiedzy, więc dla nich jest to Achintya. And when we say Krishna is Achintya, A kiedy my mówimy, że Krishna jest Achintya, then we mean the second thing. That because you can understand God, but you can't understand completely because God has contradictions. my jesteśmy w stanie zrozumieć Boga, ale nie całkowicie, dlatego że On zawiera w sobie For sprzeczności. example, Krishna is dancing with gopis. Na przykład Krishna tańczy z gopi. Yeah. So one hand side he says that I am the most lusty person. A więc ktoś może powiedzieć, że Krishna może powiedzieć, że jestem najbardziej porządliwą osobą. And second side he is brahmachari. Z drugiej strony jest brahmacharinem. So how do you understand this? Jak to zrozumieć? So I mean Krishna has 16,108 wives. With each and every wife he have 10 kids and one daughter. Więc Krishna miał 16 108 żon, z każdą posiadał 10 synów i jedną córkę. So you understand, like without lust he is having the kids. A więc jak ktoś bez pożądania może mieć tyle dzieci? And at the same time Krishna is saying, I am the celibate number one. A z drugiej strony Krishna mówi, że jestem osobą w celibacie numer 1. So that's why we say God is Achintya. Dlatego mówimy, że Bóg jest Achintya. Yeah. And therefore he performs his activities in this world, Dlatego On wykonywał swoje czynności w tym świecie, but he don't get entangled in the world. ale nie jest uwikłany przez ten świat. So that's why Krishna is cutting here Mayavadi philosophy by this shloka. Dlatego tutaj Mayavadi są pokonani tym wersetem. So Krishna is saying, I am Achintya, but not as you are describing. Więc Krishna mówi, ja jestem Achintya, ale nie tak jak wy mnie opisujecie. I have contradictions. Ja zawieram w sobie sprzeczności. Therefore Krishna is saying, Evam yo veti tattvata. Dlatego Krishna mówi, Evam yo veti tattvaha. The word veti means know. Vedi oznacza wiedzieć. If you cannot know God, then why Krishna will say, use the word veti, to know? Dlaczego, jeżeli Krishna nie możesz znać, to dlaczego Krishna używa tutaj słowa veti, znać? So this so-called New Age gurus and this guru and that guru, they say you cannot understand God. Ci wszyscy New Age guru mówią, że nie jesteś w stanie zrozumieć. So I met someone Spotkałem takiego. and he said, I said, so
how is going life? I pytam się, co słychać, jak tam w życiu? So he said, oh, you know, I had a vision of God. On powiedział, o wiesz, miałem wizję Boga. I said, so describe me. To opisz mi. I'm curious to hear. Jestem ciekawy. So he said, yeah. Poszedłem do tego góry, And I sat with the eyes closed. z zamkniętymi And oczami. he pressed my eyes. On nacisnął And I saw some light. i zobaczył jakieś światło. Wow, I said, oh, that's really an experience. O, ale doświadczenie. I said, if I hit you on the head, A jeżeli cię uderzę w głowę, you can see light plus birds both at the same time. zobaczysz światło i ptaszki jednocześnie. So he went silent. No i zatkało. I said, don't you understand? If someone press your eyes, you will anyway see something. Wtedy powiedziałem mu, nie rozumiesz tego, że jeżeli ktoś naciśnie twoje oczy, to zawsze coś tam. So you should have philosophy. A więc jest filozofia. Yeah, Krishna is describing him very clearly. No need to speculate. Więc Krishna opisuje wszystko bardzo dokładnie i nie ma potrzeby spekulowania. But now the question comes, Ale pojawia się pytanie, if God is Achintya, jeżeli Bóg jest then Achintya, how can we know God? jak możemy Go znać? Hmm? By revelation. By revelation, yes. And how can we get revelations? Jak możemy dostać objawienie? By following His instructions. Okay, by following his instruction. And what is his instruction? Jaka jest Jego instrukcja? Manmana Surrender. surrender to me. Surrender means every day find time to read Gita and Prabhupada Każdego books. dnia znajdź czas, żeby czytać Bhagavad-Gitę. And not just read the text and say finish. Nie tylko tekst i koniec. Yeah, understand. Ask, come here. Postaraj się zrozumieć. Przychodź tutaj. Prabhupada opened ISKCON not just, you know, that we come and laugh. No, he opened it so you can discuss philosophy. Że Prabhupada stworzył ten ISKCON i nie tylko, żeby przychodzić tak sobie, ale żeby zadawać pytania, dociekać. So this should be our motive. Taka powinna być nasza motywacja. So Vedi, Krishna, that's why Krishna has said, use the word Vedi. A więc Krishna użył słowa veti. So you see in one shlok so many things are given. A więc tyle rzeczy w tym jednym wersecie. So we explained the word Divya. A więc wyjaśniliśmy słowo divya. Divya means what, like Krishna explained, that his activities are lila, not karma. Że jego czynności są lila, a nie karmą. And what means tattvata? Co oznacza tattva? So what means tattvata here is in reality. In reality. So what does it mean in reality? Co to oznacza w rzeczywistości? In reality, understand my activities. Zrozum moje czynności w rzeczywistości. So Krishna performed lila, he lifted the Govardhan. A więc Krishna wykonywał rozrywki, no i po górze Govardhana. Krishna played flute. Krishna grał na flecie. So what does it mean in reality, understand Krishna played flute? Co to oznacza w rzeczywistości zrozumieć, że Krishna grał na flecie? But what does this word tattvata mean? Co oznacza słowo tattva? Hmm? Jak nie? Tattva means truth. Yeah, but Krishna is holding the Govardhan, it is true. So what is there? No więc Krishna podnosi na jednym ręku wzgórze i to jest prawda. That's why you should read Gita. Dlatego trzeba czytać Gitę. Read Prabhupada purpose. Czytać objaśnienia dla Prabhupada. I don't know if you read Gita before. Nie wiem, czy czytaliście Gitę wcześniej. What to speak about Bhagavatam. Co tu mówi o Bhagavata? Reading Gita doesn't mean you just take a book and read and just finish. No. Why? It is Czytanie happening. Bhagavad-Gity to nie jest tylko przeczytanie jej, ale zastanowienie się nad tym, dlaczego jest tak, jak jest. Prabhupada says, I am giving you the wealth which you can enjoy after my death. It is books. Prabhupada mówi, że zostawiam wam bogactwo, którym będziecie mogli cieszyć się po moim odejściu. So you should read Prabhupada books Należy czytać książki Prabhupada and study them properly. i studiować je właściwie. So Prabhupada is writing here. If you see, we read even this thing. Czytaliśmy nawet te rzeczy tutaj, teraz Prabhupada pisze. 4:9. You see, Prabhupada wrote, one has to understand this fact with conviction
Więc należy zrozumieć tą ścieżkę z pełnym przekonaniem. No, it's downside. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. It's the last line, Prabhu. The last line. Last line of this purport. Zatem należy kultywować świadomość Kryszny z wiarą i wiedzą i w ten sposób osiągnąć You doskonałość. see, each and every line of Prabhupada is explaining the shloka. Każde jedno zdanie Śrila Prabhupady wyjaśnia tą... So Tattvata means to understand with faith, Shraddha and Jnana. A knowledge. więc tattva oznacza zrozumieć z wiedzą i Yeah, wiarą. that's what Prabhupada said, faith and knowledge. Yeah? Tak, z wiedzą i wiarą. So in every line of Prabhupada there is a meaning connected to the shloka. Więc każde zdanie Śrila Prabhupady jest połączone z głównym wersetem. So this is the purpose of today's class. I to jest cel naszego dzisiejszego. So New Year resolution, yeah. A więc jeżeli robimy jakieś postanowienia noworoczne, Some people say what you do at 12 in the night, you do full year. Yeah, in India they say like. w Indiach mówią, że to co robisz w nocy, tak na początku roku, to See, przez cały rok to będziesz robił. I don't know from where our parents got that idea. Don't ask me. Nie wiem, skąd macie rodzice. So anyways, if you have such idea and you will be awake till 12, Jeżeli zamierzacie nie iść spać do 12, then read Gita to czytajcie Gitę. and make this oath that you will study it properly. I postarajcie się studiować ją właściwie. At least give next year to Gita and see how the life goes. Poświęćcie następny rok Bhagavad-Gita. You can experiment. Możecie zrobić eksperyment. There is no loss. Nie ma żadnej straty. It's even available online. Jest nawet online. And we don't charge here any money. Nie pobieramy żadnych You pieniędzy. come, you ask questions. Przychodźcie tutaj, zadajcie pytania. So, A ja mam takie pytanie a propos przyszłego roku, bo może ktoś by chciał, może byś Prabhu mógł tak, że tak powiem, żeby zorganizować takie tłumaczenia Bhagavad-Gity online. We can do some Może teraz ktoś by chciał się, że tak powiem, zainspirować. speaking Gita online. okay, if you really want to study this, we can also do it over Zoom. Yeah? Jeżeli chcecie to studiować, możemy to zrobić. Because maybe during the week you can't come, so we can do it over internet also. Yeah? A w ciągu tygodnia możecie tu przychodzić. But don't just accept anything blindly. Ale nie przyjmujcie niczego ślepo. Or just don't read because you say, you know, I have to do this puja and I have to read Gita, so it's like 5 minutes and everything I have to go with an express speed. That's not gonna help. Ale nie róbcie tego w pośpiechu, ekspresowo. Like right now, you know, what we are thinking is opposite than what reality is. To, co my myślimy, jest tak naprawdę przeciwieństwem rzeczywistości. And that's why people don't have taste in chanting holy name. Dlatego ludzie nie mają smaku do intonowania They się. don't have taste in reading Prabhupada books. Nie mają smaku do czytania książek Śrila Prabhupady. Because you are just licking the bottle of honey, you are not opening the bottle of honey. Dlatego, że tylko liżecie słoik z miodem, ale nie otwieracie go. To open it, you need some energy to open it and take a spoon. Trzeba włożyć trochę energii, żeby otworzyć słoik z miodem i wziąć łyżkę. Yeah. So that's why you see Prabhupada is saying, so Tattvata means this. Now, we were thinking that Tattvata means reality means knowledge. Yeah, that's what people were thinking. My myśleliśmy, że reality oznacza w rzeczywistości i że to oznacza wiedzę. But by knowledge you cannot understand God. Ale przez samą wiedzę nie jesteś w stanie zrozumieć You Boga. will never be able to understand God. Just by pure knowledge. Przez samą wiedzę nie będziesz w stanie nigdy zrozumieć Boga. So that's why what you need Shraddha. Dlatego potrzebujesz jeszcze świata, You need faith. wiarę. Therefore, in full purport, Srila Prabhupada is writing the importance of faith also. I dlatego doniosłość wiary Śrila Prabhupada w tym znaczeniu również opisuje. So if someone can accept Krishna by faith, Ktoś może przyjąć Krysznę na wiarę. Krishna is God, Krishna jest Bogiem and I accept, i przyjmuje to. job is done. Robota zrobiona. You are out of the material ocean. Wychodzisz ze świata materialnego. So Tattvata means without faith you can't get knowledge. Więc bez wiary nie możesz mieć wiedzy. You have to accept what Shastra is saying. Musisz przyjąć to, co mówią siastry.
accept and that's it. Accept word of Krishna. Krishna says you have to surrender, so we surrender. Więc Krishna mówi podporządkuj się, więc my podporządkujemy się. Basically, Krishna is explaining you Bhagavad-Gita. Krishna ci tłumaczy Bhagavad-Gitę, So you accept as Krishna is explaining. więc przyjmij to, co Krishna tłumaczy. Why you have to add your 2 cents in that? Nie trzeba do tego nic dodawać. That's what Prabhupada wrote here. He who accepts this truth on the strength of authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculation, attains the highest perfectional stage of liberation. Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation. You found it? No. This is the end? Here, I should. Where it is in in my I mean below that, yeah. Yeah, and it is here. It is here. Okay. You found it? W tym wersecie Gity Pan osobiście potwierdza wersję buddyjską. Kto przyjmuje tę prawdę na mocy autorytetu Ved i najwyższy wzór Boga i kto nie traci czasu na spekulacje filozoficzne, ten osiąga najwyższy stan doskonałego wyzwolenia. Jedynie przez przyjęcie tej prawdy w oparciu o wiarę można bez wątpienia osiągnąć wyzwolenie. So the thing is, so Krishna is telling, you want to know me? Okay, so you have to know that my janam and karma are divyam. Więc Krishna mówi, chcesz mnie znać? W porządku? Więc dhamma karma Which chamedya. means I perform not just activities but lila. Więc nie wykonuję zwykłych czynności, ale lila. And also you have to understand with tatvada, with faith and knowledge. I musisz to zrozumieć z wiarą i wiedzą. Yeah. But now, I met many Indians, yeah. Ja spotkałem wielu Hindusów. And Indians we accept Krishna is God. No i przyjmują, że Krishna jest Bogiem. We don't need to read Gita. Nie musimy czytać. Our job is done. Nasza robota zrobiona. That's called laziness. To jest lenistwo. You will say, well, how can you say such a big statement? Możecie powiedzieć, jak możesz takie stwierdzenie... Because the problem is, you will not be able to accept what Krishna is saying. Dlatego, że nie będziesz w stanie zaakceptować tego, co mówi Krishna. For example, Na przykład. Krishna says, I am the biggest brahmachari and kamachari. Na przykład jestem największym brahmacharinem i kamacharem. And when you want to surrender to Krishna, A jeżeli chcesz podporządkować się this Krishna, doubt will come in your mind. pojawi się w twoim umyśle ta How wątpliwość. it is possible? Jak to jest możliwe? If you are thinking about it. Jeżeli myślisz o tym. So first problem is doubt will come when you surrender to Krishna. A więc kiedy podporządkowujesz się Krishnie, po pierwsze pojawia się wątpliwość. And the second, on top of that, Krishna said Ponadto Krishna powiedział, that one who knows me will not take birth again. ten, kto mnie zna, nie narodzi się ponownie. But we also have desires. Ale my też mamy pragnienia. And because of those desires, Z powodu tych pragnień our mind will not let us accept knowledge of Krishna. nasz umysł nie pozwoli nam przyjąć wiedzy o Krishnie. For example, Na przykład, people read Krishna Lila. ludzie czytają o Krishna Lila. Yeah, and some of them go to conjugal pastimes of Krishna. I niektórzy czytają o rozrywkach małżeńskich. For example, some people read Ras Lila. Niektórzy czytają o Rasa Lila. But the thing is that your mind is lusty. Ale You have desires right now to enjoy. Ale oznacza to, że twój umysł jest pożądliwy. Chcesz się tym cieszyć. So with lusty desires you are reading. Więc czytasz z pożądliwymi pragnieniami. And then you will reach the conclusion that it is not possible. I dojdziesz do konkluzji, że jest to niemożliwe. Why? Because Krishna is dancing with so beautiful women. Dlatego, że Krishna tańczy z tyloma pięknymi kobietami. It's described one gopi was million and million times beautiful than Lakshmi. Yeah? Like, I jest zapisane, że każda gopi była miliony razy piękniejsza od Lakshmi. I mean, so the thing is, right now you are not reading, you are flipping pages. A więc teraz po prostu nie czytacie, tylko przerzucacie kartki. But when you start to read Ale jak zaczniecie czytać and study, i studiować and if you will go more deep, i zagłębicie się, then these things will come. How this is possible? to te rzeczy się pojawią. Jak Why? to jest możliwe? Because your mind is Dlaczego? not contaminated.
Dlatego, że umysł jest zainfekowany, zanieczyszczony. Yeah. That's why Prabhupada advised, don't discuss very conjugal pastimes of Krishna and don't read them. He advised us. Dlatego, że Prabhupada dał takie polecenie, żeby nie czytać o takich poufnych rozrywkach Kryszny. Yeah, and second thing, what will happen? Because you have desires, you will conclude wrong things. I co więcej się wydarzy, ponieważ masz różnego rodzaju materialne pragnienia, when you have desires, then You will conclude wrong things. dojdziesz do niewłaściwych konkluzji. But basically, what appeals you? Dojdziesz do tego, co ci się podoba. So if you are married now, yeah. Powiedzmy, że jesteś człowiekiem So rodzinnym, let's say before your marriage, ale przed małżeństwem, you study Gita powiedzmy, że studiujesz and you go to your mother i poszedłeś do and you mamy say, I am not going to marry. i powiedziałeś jej, nie zamierzam się żenić. What will be her reply? Co ona by powiedziała? Usually the parents say, but why you don't want to marry? Rodzice zwykle mówią, ale dlaczego nie chcesz See, się Mataji is smiling there. She knows the answer. Ona zna odpowiedź. So the thing is, and the first argument they say, but Krishna and Rama, they also married. Ale Kryszna i Rama, oni też się ożenili. So why you are not married? Dlaczego nie chcesz się So ożenić? you see wrong use of knowledge. A więc jest to niewłaściwe użycie. And they say, wiedzy. but this world is created like this. Everyone has to do these things. Ten świat jest tak stworzony, każdy tak musi zrobić. Where Krishna is saying in Gita. Kryszna mówi w Bhagavad-Gicie. So our parents also use like that. A więc nasi rodzice też tak używają. Our society use that. Nasze towarzystwo też. Why? Dlaczego? Because when your mind is not pure, Bo kiedy umysł twój nie jest czysty, you will see one thing, będziesz widział jedną but rzecz, you will not see other thing. ale nie będziesz widział innej So rzeczy. they see that yes, Krishna is God Tak, Kryszna jest Bogiem. and Krishna married, Kryszna ożenił się, but because they have material attachments, ale ponieważ oni mają materialne przywiązania, they can't see that Krishna is number one renounced person also. ale nie potrafią zobaczyć, że Kryszna jest numer jeden osobą wyrzeczoną. Can we be so much renounced? Czy my jesteśmy tak wyrzeczeni? You have one wife? Masz jedną żonę? Good. Starczy. Krishna had 16,108 wives. Kryszna miał 16 108 żon. For each wife, Dla każdej z żon there was a big palace. wybudował pałac. And with every wife, Z każdą żoną he had 10 kids. miał 10 synów. And he was maintaining all the clothes and servants and nail polish to comb hair, everything he was I including. utrzymywał wszystko właśnie ze sługami i tak dalej. Can we do that? Czy jesteśmy w stanie to zrobić? So that's what our parents don't explain us. Dlatego tego nam nie tłumaczą nasi And ludzie. it's not their fault. I to nie jest ich wina. It's the point here is that if your mind is not purified, you will just accept one thing and reject other thing. Chodzi o to, że jeżeli umysł twój nie jest oczyszczony, to jedną rzecz przyjmiesz, a inną odrzucisz. So that's the difficulty to understand pastimes of Krishna. To jest trudność w zrozumieniu rozrywek Kryszny. And what will happen? I co się stanie? Your mind will come in between Twój umysł znajdzie się pomiędzy and it will not let you understand Krishna Lila i nie pozwoli ci zrozumieć rozrywek Kryszny and you will understand nothing. i nic nie zrozumiesz. Yeah? So one problem is doubt, A więc jednym problemem jest wątpliwość, another is bewildering nature. drugim jest oszołomienie, Yeah? And the third problem a trzecim problemem, is we get fear. że jest strach. Because now you open a Gita Bo teraz otwierasz and you Biblię, start reading it zaczynasz czytać, and you start studying purpose of Prabhupada zaczynasz studiować and you want to understand everything. objaśnienia Prabhupady i chcesz zrozumieć wszystko, But you are not understanding ale nie rozumiesz. and you are saying, oh, why I'm not able to get this. I myślisz sobie, dlaczego ja tego nie łapię? Basically, we read today three verses. I mean Janam Karam, but there were three verses Prabhupada quoted. Przeczytaliśmy dzisiaj jeden werset, w którym były 3 inne zacytowane. Shvetashar Upanishad and Purush Bodhini Upanishad. Does anyone here ever thought why Prabhupada is quoting these verses? Czy zastanawialiście się, dlaczego śla Prabhupada cytuje te wersety? What's the meaning of these verses? Jakie jest znaczenie tych wersetów? We start to get fear. Zaczynamy się bać. Oh, okay, Shvetashar Upanishad, why this is what it is, okay, just, you know, okay. So what's the solution? Solution is take prasadam, chant Hare Krishna. Jakie jest rozwiązanie? Zjeść prasadam i dodawać Hare Krishna?
This is not the solution. To nie jest rozwiązanie. If that will be the solution, Krishna will say that janam karam chame divyam evam yo veti prasadam kirtanam. Gdyby tak było, to Krishna powiedziałby ten werset plus prasadam He will kirtanam. not say evam yo veti tatvata. Nie powiedziałby evam yo vekti tattvataha. And he will. So the thing is, this fear will come. A więc pojawi się ta obawa. But you should understand that Krishna is there to help us. Ale należy zrozumieć, że Krishna jest tutaj po to, żeby nam pomóc. So basically, first thing you should understand, it's not that you just eat prasadam and chant Hare Krishna and you say job is done. A więc to nie jest tak, że my tylko jemy prasadam i to my Hare Krishna i cała robota jest zrobiona. You should read Prabhupada books. Trzeba czytać książki Śla Prabhupada. Prabhupada said, print my books. Śla Prabhupada powiedział, drukuj moje książki. And he was very, very, very serious about it. I był bardzo, bardzo poważny. And you can see, like, we are reading Prabhupada's book and it is so deep. I czytamy tutaj książki Śla Prabhupada, widzimy jak ona jest głęboka. He didn't did it just for fame. On nie zrobił tego dla sławy. He wanted